Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negro ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś Residence. Dzień dobry, Michał Dudkowski, Filipiny. Słuchajcie, rozpoczynamy kolejny nowy dzień. Jest godzina 8:04, już pracownicy zaczęli pracować. Więc zaczynamy w pierwszej kolejności od zdjęcia tutaj tego, co wczoraj wylaliśmy. Zdjęcia form. Koparka, operatora koparki nie ma. I też zaczniemy robić tutaj podłogę w naszym zbiorniku. Co tutaj będzie i czym to będzie się tym zajmować na tym, bo będzie taka cementowa podłoga, to nie wiem. Coś wymyślimy sobie. Ogólnie to miejsce tutaj jest do zagospodarowania całe, ale na razie bez większego pomysłu. Jednym z moich pomysłów to jest po prostu zrobienie tutaj kubu takiego do siedzenia. Tu też będzie, tego nie wiem, czy wam mówiłem, tu będzie prysznic, prawda? Dla tych, którzy będą chcieli sobie wejść, umyć stopy, coś tam wyjść w jedną, w drugą stronę. No i tyle, no wszyscy pracują, tak? Dzisiaj się skupiamy na malowaniu pokoju. You tell Joel to move everything? Okay. Na malowaniu pokoju tutaj pracowniczego, więc jedna grupa zdejmuje formy, to jest podstawa. Tutaj jedna osoba będzie robiła dalej, kończyła naszą balustradę. Poza tym też kontynuujemy robienie form tam na budynku, na ogrodzeniu. Tutaj chyba jest Gerlin na siłowni. O, co to za trup? Co tutaj mamy? No tutaj, tak? Kontynuujemy formy. Zostało im... Czy dzisiaj skończą, to nie wiem. No bo jak skończą, będzie trzeba to wylać. Dzisiaj lub jutro. Zobaczymy, czy się... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ryan, it's possible today you finish to the end? Okej. A, no tak, no bo z tamtej strony jest zrobione, z tyłu są formy, czyli tylko z tej. No to dzisiaj, to jutro... Ogma Puring. Tomorrow będziemy jutro wylewać. No i dobra, bo jutro będziemy 2 osoby mieć więcej, bo kurde, to jest takie filipińskie gadanie. Brat Jerlin i kuzyn Jerlin mieli przyjechać, mieli 2 dni mieć wolnego, a sobie robią 3, albo nawet 4 bym powiedział, 4 nie. I nie poinformowali o tym Agnes. Ja myślałem, że dzisiaj już będą. Więc jutro jedziemy po kamienie dzisiaj. Ogólnie myślimy dzisiaj o zbiorniku. Tak. It's water or no? Full? Our tank is full now. Mamy pełno wody. O. It's meaning a lot of water at night. Widzicie, tu jest jeden zbiornik. Musimy z niego wylać wodę, wyjąć zbiornik. Ale dobrze, bo weźmiemy sobie tam, zrobimy dźwigienkę na sznurku i go normalnie podniesiemy nawet w mniej osób. Ale w pierwszej kolejności musimy przetransportować wodę, ile się da, do naszych tamtych zbiorników. One chyba są 3/4 są napełnione. Więc dzisiaj troszeczkę będziemy się tym zajmować. Ok, tutaj wylaliśmy trochę. Wczoraj to no już jest twarde. Ale tu trzeba też to wylać, dzisiaj to zrobić. Charlie. No i dobra, no a tutaj
będzie robione czyszczenie tego, co wczoraj zrobił, jeśli chodzi o budynek pracowniczy, i malowanie. Tak, żeby jeszcze przed naszym wyjazdem, żebym kupił drzwi, żeby zaczęli przygotowywać drzwi, Agnes będzie mogła się przeprowadzić. No, już tutaj do pokoju. Wentylator też trzeba będzie im zamówić. Światła mam jakieś. Na razie nie kupuję do pokoju światła, bo to jest najmniejszy problem. Testujemy właśnie światła z różnych firm, tak żeby zobaczyć, które będą pasowały najbardziej. Chodźmy, zobaczmy. Zobaczmy ile jak to zdejmują te formy. Nie ma operatora koparki, to jest ciekawe. Trzeba niektóre formy troszeczkę odkopać, żeby można było zdjąć. No i to też będzie trzeba odkopać, więc trochę roboty jest. A co z operatorem koparki, to nie wiem. Może czeka na backfill. Dobra, widzimy się później, jak coś się podzieje nowego. O! Jerlin trenuje. 20 kilo. O! 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 Harder! O! O! A później będzie narzekać, że ją plecy bolą. Oh my god. Lunch. I know. Back. I like apple. Ah? I like apple. I don't want to hold. You don't need hold. Without. Or lunch. You want more difficult? You can use that one. Dobra. Widzimy się później. 8:30 i formy zdjęte. Została ostatnia. Możemy zasypywać. Well, this metal we can cut, yes? Grinder we have here. No okej, i formy zdjęte. I można zasypywać. Potniemy to sobie będzie schło. Oczywiście jeszcze długo. Dzieciaki będą miały zabawę, żeby po tym chodzić, ale raczej nie zobaczą tego. A nasza koparka tutaj, operator wyjechał pół godziny temu, a ma do przebicia drogę, którą się jedzie 5 minut, więc pewnie sobie skoczył na jakiegoś Red Horse'a z rana, bo właściciel powiedział nam, żebyśmy zadzwonili do niego, jak przyjedzie operator. Wyjechał o 8, jest 8:30, więc mówię, no pewnie się zatrzymał na Red Horse'a. No nie ma innej możliwości. Więc dzisiaj będziemy chyba tutaj robić zbrojenie i formy, żebyśmy mogli to zalać, żeby też przez przypadek koparka nie zasypała tego. Ten cement oczywiście jeszcze będzie sobie długo schnął. No, ale mamy takie wzmocnienia, takie mureczki. O, tu i tu. No jeszcze wilgotne jest, powiem wam. Formy zdjęte, ale jeszcze wilgotne jest. Jak sobie po tym chodzę. Zwłaszcza tutaj, bo te są cały czas w cieniu. Więc uwielbiam wasze komentarze. Mury jak w więzieniu. Pamiętajcie, do więzienia łatwo trafić, ale ciężko z niego wyjść, więc mury muszą być wysokie. Tak? No. Chciałem zrobić większe, tylko kurde kasy mi nie starczyło, bo w więzieniu są jeszcze wyższe. Tutaj 2-3 osoby i jesteście w stanie doskoczyć. To tylko jest ze 3,5, może 4 metry. Damy radę, słuchajcie. Nie poddajemy się. Walczą z wodą. Tu kroją.
Dobrze, że nie piłką. Golenie po podłodze. Tutaj też przygotowują rurę na to, żeby woda była rozprowadzona równomiernie po całej szerokości kaskady. Tutaj zamknięte, zamknięte. No i dobra. Dzisiaj skończę formę. To dla nas też jest ważna informacja. Jutro będziemy zalewać, więc jest ok. Tam jeszcze dzisiaj ma tamtą część do zaplastrowania. Tam. No i dobra. No powiem wam, że dzisiaj to zapierdalają ci pracownicy. Bardzo dobrze. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Zostały trzy. I tamto z to. I to dzisiaj będzie skończone. Nie będziemy dzisiaj zalewać, zrobimy coś innego. Ale jestem bardzo pod wrażeniem. Mało pracowników, mało pilnowania, duże efekty. Tak trzymać. I też mało pieniędzy wydanych. Zobaczmy. Dzisiaj jeszcze nie byliśmy w pokoju pracowniczym. Widzę, farba przyszła. I jeszcze malujemy. O. I będziemy mieli ładną łazieneczkę. Pierwsza warstwa, potem pokoje. Trzeba zamówić chyba okna. Coś mi się wydaje. Prawda, okna jeszcze trzeba dorobić troszeczkę. Ale skrzynka też. Prąd tutaj też już mamy. Co prawda niezabezpieczony, ale jest. Zobaczmy co dalej. Tam walczą cały czas z naszą kaskadą. Trochę to potrwa. Tutaj... Where is backhoe? Ag, where is backhoe? Słuchajcie, koleś wyjechał od niego do koparki o godzinie 8. Mamy prawie godzinę 10. Jeszcze o tej pory nie dojechał. Chyba za dużo Red Horse'a wypił. I think backhoe operator drink too much Red Horse. Backhoe operator drink too much Red Horse. Słuchajcie, no tutaj tak widzicie, robimy podstawę do tego, żeby zrobić zbrojenia. I też manhole tutaj musi być zrobiony. Więc spoko. Tak to wygląda tutaj. Dobra, idziemy, nie przeszkadzamy tutaj. Pójdźmy zobaczyć co dalej. No musimy troszeczkę popracować teraz nad balustradami też. Żeby je skończyć, trzeba te wszystkie dziury pozalepiać i powyszlifować to wszystko. No i też trochę je wzmocnić jeszcze, bo tutaj u dołu, tutaj się za mało to trzyma. Oczywiście jak będzie to zalepione cementem, no to będzie lepiej, ale jakieś lekkie ruchy są, a ja tego nie chcę. Są za duże ruchy. Tamta się trzyma dużo lepiej. Wiadomo, płytki to wszystko jeszcze wzmocni. No a tutaj walczą z rurą teraz. Słuchajcie, kontynuujemy tutaj balustrady tutaj na pokoju elektrycznym na naszych zjeżdżalniach. Myślałem, żeby zrobić taki uchwyt do zjeżdżania, przy zjeżdżalniach, ale uznałem, że to jednak będzie za nisko, więc go nie będzie. No i tutaj przygotowujemy pod naszą kaskadę, żeby woda była rozprowadzana równomiernie. No, będziemy potem kombinować, jak tam to zrobimy do końca. No i tak, trzy osoby tutaj, 2 tam, 5. 3 robią też
Tam zbrojenie. Nie wiem, co się stało z koparką, gdzie ten koleś jest, ale to widzicie, tak to jest. Właściciel firmy nie wie, gdzie jego pracownicy. Znaczy, że nie tylko na naszej... A, tu jeszcze Daria kontynuuje, bo tutaj właśnie mówiłem, że na górze trzeba to wykończyć, tak? O, teraz już nie widać. Prawda? Wcześniej było widać. Teraz wszyscy tacy. No bo to miejsce, gdzie będzie przeciekało na ten moment, to jest to najważniejsze. Dobra. No i koparki nie ma. Nie wiem, jak to nazwać. Znaczy, cieszę się, że jej nie ma, bo to znaczy, że to nie tylko na naszej budowie, ale na całych Filipinach dzieje się to samo. Lecą w chuja. Po prostu. Nie. Jeszcze trochę to dojdzie, będziemy musieli to ręcznie robić. Koparkę i tak mamy za darmo, więc nie narzekam. Gdyby nie była za darmo, no to bym narzekał. Ale potrzebujemy backfill ze 3 razy i tak naprawdę żeby to wyrównać tutaj. No dobra, słuchajcie, 3 minuty do przerwy, pierwszej przerwy, 1/4 dnia za nami. Będziemy po przerwie kontynuować. Lepiej mniej niż więcej. Tak? Chyba jakoś tak to szło. Lily, why you cry? Dlaczego płakałaś? A Jelin robi tutaj chlebek. Matt dzisiaj ma zakończenie roku. Tak, Mati? Nie, nie chcę. A, nie chcesz zakończenia. Tak, idziemy dzisiaj na zakończenie roku. Wszyscy. Tak. Wszyscy idziemy dzisiaj na zakończenie roku. A Lili dostała ode mnie taki wentylatorek mały, różowy i już rozładowała. Dostałem w prezencie, zamawiając, wiecie co, router, bo jestem bardzo zadowolony z tego routera, bo kupiłem już ponad pół roku temu. Wisi na słupie mimo deszczu, słońca i wszystkiego i cały czas chodzi, więc uznałem, że nie tani router oczywiście, bo prawie 400 czy 500 zł, zasięg do pół kilometra. Chciałem, żeby jakąś współpracę dojść z firmą, ale nie wysłali mi routera, więc nie się waham. Ale Wam mogę pokazać i naprawdę, jeśli macie działkę większą i chcecie mieć router niezawodny, no to pewnie na AliExpress można kupić na pewno taki routerek. On u nas już pracuje od pół roku i naprawdę daje radę. Jeśli go widzicie, no to nawet do tych 200, 300, 400 metrów pokazuje dalej sygnał. Ze względu na to, że są ściany te betonowe, to wszystko jest tak zbrojone, to muszę dać z jednej strony, w tej chwili jest z jednej strony, od strony drogi na słupie i z drugiej strony, tak żeby we wszystkich miejscach dosięgał ten sygnał Wi-Fi i żeby nie było, a czego ja na przykład nie lubię, że jestem w kibelku, a tam nie ma sygnału. No naprawdę. Więc teraz na przykład na siłowni jest najsłabszy sygnał i tak sobie testuję. Więc jak drugi taki podłączę, no to będzie już cacy i cały resort i dookoła resortu będziemy mieli sygnał Wi-Fi. Oczywiście internet to podstawa. No. Więc ja sobie zjem jakieś śniadanko, dzisiaj tuńczyk i będę patrzył dalej, co tam robią na tej budowie. 3,5 godziny za nami, tak Matt Charlie sobie je, a Matt bloguje tutaj, robi swoją konstrukcję. O. Super, but be careful, ok? Okej. I słuchajcie, zostało nam tyle, więc dzisiaj może zrobimy wylewanko. Zobaczymy. Zostało nam... Okej. Został tutaj 1 plus post. Fajnie. Pójdźmy sobie dalej. Słuchajcie, tak w skrócie chciałbym Wam powiedzieć 2 rzeczy. Fajne. W skrócie chciałbym powiedzieć Wam 2 rzeczy. Pierwsza rzecz, no to odnośnie tego dobrowolnego karty obcokrajowca, takiego dowodu obcokrajowca na Filipinach, dla tych, co mają żony lub męża Filipińczyka i wjeżdżają na wizie Balikbayan,
muszą ubiegać się tylko i wyłącznie mogą w Manili. Nie mogą złożyć tego nigdzie indziej. Manila, Intramuros, Biuro Imigracji, okienko 5-6. Dostałem odpowiedź. Ogólnie czas przetwarzania około 7 dni. Potem mogą już Wam wysłać do dowolnego biura imigracji, tak jak do Dumaguete na przykład, ale musicie pojechać i złożyć dokumenty tylko i wyłącznie tam. To jest pierwsza sprawa. No i druga sprawa bardziej poważna. Jelly się stresuje, ja też się stresuję oczywiście. Chcą mnie wsadzić znowu do więzienia. Chcą mnie wsadzić do więzienia za to, że mówię Wam o sprawie, gdzie nie oskarżam nikogo, tylko mówię, kto jest oskarżonym i co się dzieje. I podnoszą do tego, no tak naprawdę nieprawdziwe argumenty, ale może się tak zdarzyć, że nie wrócę do Polski, tylko wsadzą mnie do paki. Coś tam ktoś mówił w komentarzach, że buduje więzienie dla siebie. Chyba raczej w tym mi nie zostawią. No ogólnie osoba tutaj, która mnie oskarża, żąda tego, żeby mi anulowali kaucję i żeby mnie wsadzili do paki lub zakazali mi mówić czegokolwiek. Nothing. Coffee shop. Coffee shop? No, it's laundry area and rest area. What is very... No, you need clean. We checked the rain. No więc gdyby się nie pojawiały blogi za jakieś 2 tygodnie, przestały się pojawiać, to znaczy, że siedzę w kiciu, że tak powiem, i nie wróciłem do Polski. Ale nagram dzisiaj specjalnie krótkiego bloga dla Was, który się publikuje, jeśli nie będę w stanie publikować dalej dla Was filmów. Bo to wszystko zależy od sędziego, a dowiemy się tego za jakieś 5 dni, czy jakieś 10 dni, jak to oglądacie, albo 9. What is that? For the barina. Yes, it's for the drill Where machine. to hide? I don't know, no. And you are back. Yeah. No, it's Agnes needs have a place with the old drills. He said that it's a long time ago in the storage. No tutaj Agnes, no this is the place for the storage. Dobra, to tyle jeśli chodzi o tamto, co Wam mówiłem. A tutaj malujemy dalej. Final paint na. Final paint. O. No i dobrze, będzie to ładnie wyglądało, nie będzie tragedii, powiem Wam. Tu jeszcze nie. A tak wygląda łazienka. Just first coat, it's one here, one more coat. It's how many coat in the here? I think one more, yeah? What's siya final? This is already final. Ah, okay. But it's okay. No, because here, look, I think it's one more when dry. Yeah, you see? It's still you see the wall. It's the one coat only or 2? 1 month skin glow. And No, I'm talking about paint. ang kaning paint mo din na bay. Or wala. First- Kasi go. Nie, no. No, dobra. Backhoe przyjechało dosłownie na pół godziny. Wyobraźcie sobie? Backhoe przyjechało na pół godziny, przerzuciło jedną ciężarówkę i sobie poszło. Więc tak mogę płacić, kurde. 15 zł za pół godziny pracy backhoe. Tutaj robimy, dzisiaj będzie zrobione. Robią manhole i zbrojenie. Więc to dzisiaj skończą. To fajnie. Czekamy na backfill. Przyjechała ciężarówka tutaj, wysypała, ale nie wiem, gdzie jest operator. Miał pracować cały dzień, ale widzę, że nic nie zrobił. No i dobra. Nic nie poradzimy. Wiem, że musimy przyjechać jeszcze ze 4 ciężarówki, jeśli chodzi o to. Co tam dalej? No dzisiaj pewnie zrobimy wylewanie po przerwie. Nie ma to tamto. No operator of backhoe. Więc tutaj robimy rurę dla naszej kaskady. Opuścili wodę, żeby zobaczyć, jak to idzie. No i ze wszystkich się leje, z tej ostatniej najmniej.
O, możecie to teraz właśnie zobaczyć, jak to wygląda. O, i stąd się leje. Zalewamy basen. Więc tutaj to jeszcze będzie inaczej się lało, bo się rozprowadzi to na kamieniach. Prawda? Ale tutaj leje się, można powiedzieć, równo. Z tego ostatniego najgorzej się leje tutaj, ale jest ok. No i z tego będzie się wylewało na kamienie i będzie tak sobie pomalutku leciała woda i tak jak powinno być. Nie chcemy jej za dużo, chcemy, żeby po prostu sobie leciała. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba. Tak to wygląda tutaj. Idziemy dalej. O, stąd wzięli rurę, wyprowadzili do kaskady. Więc też możemy zobaczyć, czy kaskada przecieka teraz. Znaczy, oczywiście to nie będzie przeciekało, bo jest ładnie wyszlifowane. Ale przecieka. Widzicie to? Widać, jak przecieka. I w którym miejscu. No. Ciekawe, ciekawe. O, i tędy znowu, widzicie? Jak przecieka? Ale numer. Ale numer. Idę zobaczyć z drugiej strony. Ale numer. Dario, you know it's leaking? There? In here, no, but there it's leaking. Oh, in here start leaking too. Look, Dario. You see? It start leaking. Oh, Yeah. But there it's much, much more. It must be waterproof paint. No, to nam kaskada przecieka. Ah, it's leaking because it's not flat. Yeah. Yes, yes, yes. It's the reason. But still we need to paint the waterproof inside and the concrete band minimum. Słuchajcie, dlatego przecieka, bo tutaj nie zostało zrobione wygładzenia, prawda? Jak nie ma wygładzenia, no to dlatego przecieka. I jeszcze do tego nie zostało pomalowane farbą wodoodporną. Dobra, widzimy się po przerwie. Trochę wkurzony jestem za tą koparkę, no ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. A tutaj zbrojenie. Charlie! You're looking the shadow only, yeah? Yeah, manhole there. Będzie duże, 40×40, żeby można było w razie czego ewakuować stamtąd wszystko. Bo tutaj widzicie, tu jeszcze będzie wylewane, to będzie zamknięte całość. Jak mnie słychać, panie i panowie, skończyliśmy formę tutaj. O, skończyliśmy, nie skończyliśmy, kurwa. Czemu nie skończyli tych form? Czemu zostawili to tutaj? A? Czemu zostawili to tutaj? Nie wiem, ale się zaraz dowiem. Ha! Jak zwykle, jakieś problemy na budowie. Jest bardzo, bardzo gorąco. Zaraz idziemy na zakończenie roku. Do Mata. Tutaj zakończenie roku się zaczyna o 3:00, 15:00. Tutaj kolejne znowu malujemy. Jak to tam wygląda. Oj, to znowu jest na podłodze. Jestem ciekawy, o co z tym chodzi. No, biało. Tu widać jeszcze jest pierwsza warstwa, ale tu już jest second coat. To już widać.
Tam gdzie prześwituje, znaczy jest tylko jedna warstwa. I tu już jest druga warstwa. Tutaj też jest druga warstwa, bo jest biało. No to ładnie. No i kurde, pięknie. Tak wygląda ściana po jednym warstwie tak naprawdę tego. No i zostanie ten pokój. Okej. No, jakoś to idzie. Koparka przyjechała i tak raz działa, raz nie działa. Przenosimy trochę płytek tutaj na balkon z naszego starego tego. Tu zrobili matting, przygotowują się powoli do wylania tutaj tej części. Koparka przerzuca to, co się da już tutaj. O. I tu jest matting zrobiony. Powiązane. Zrobione z layoutem. Manhole. Tak to tutaj wygląda. I tutaj w zupełności ok będzie, bo samochody do tego nie będą wjeżdżać. Tutaj tylko ludzie będą stawać, więc tak może być. Tak zostało tutaj zakryte. No, zaraz się skończy jej piasek tak naprawdę, bo potrzebujemy kolejną warstwę. O, tutaj lejemy wodę. Kamienie są, żeby podtrzymać to, prawda? Będziemy zaraz wylewać. Aha. No, tak na styk tam idzie. O. Trochę nam słup przegrzebie, ale dobra. Powinna już tutaj jechać, bliżej. Ale zobaczmy, jak to z góry wygląda. O, chyba kadąg przyjechał, bo widzę, że jest otwarty. I maybe jitter. Widzę, że jest otwarte tam. Czyli tak jakby kadąg przyjechał, ale go nie widzę w pracy. No, jeszcze dużo tego. Potrzebujemy te dwie wywrotki, żeby ona przerzuciła. Nie może się złożyć tam. Chyba jeszcze inny to jest operator. Może się nauczę jeździć z taką koparką. Było fajnie. Tu przenosimy płytki basenowe, które zostały z zewnątrz. Tak naprawdę. Te są lekkie akurat. Zobaczmy, jak tam kaskada. Kaskada tutaj. No zaczęli plastrować troszeczkę od góry. No to trzeba zrobić gładkie, żeby nie przesiąkało. Zobaczmy, jak od środka. Robili test wody. No i tak to wyszło. A tutaj jak to wyszło? Tutaj też trzeba pomalować farbą. No jest, no, poprzeciekało, no to logiczne, ale tylko tutaj, w ten sposób. Niezałożona klamka. Tutaj zamknięte. Tu coś widzę, że coś chyba spawają. A tam spawają. A robią te relingi dalej. U góry kontynuujemy. Tutaj będzie słupek i między słupkami będzie zjazd. My się powoli zbieramy na zakończenie roku do Mata. W ogóle jest problematyczne zapisanie go tak naprawdę do szkoły, bo nie ma jakiegoś tam swojego numeru, coś tam. I prawdopodobnie ze względu na to, że
No tutaj będziemy dłużej niż przewidywałem. No już pomijam, że może i bardzo długo, jak mi anulują kaucję, to Matt będzie chodził do 2 szkół naraz. Jednej w Polsce, ale to dopiero za 1,5 roku. No i do drugiej tutaj na Filipinach, ponieważ wszystkie egzaminy tutaj do szkoły, żeby się dostać, zdał pozytywnie. Ile mamy cementu? Cementu założyć 50 worków zamówiliśmy. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8. No, schodzi tego cementu. Tu mamy jeszcze gładź. Nie, to jest klej, a tu jest gładź. 2, 4, 5, 6 worków gładzi i kleju mamy sporo. Bo klej będzie nam potrzebny na cały pathway. O kurde. Praży słoneczko, praży. Jak tutaj to z tej strony wygląda. Bez zmian. Koparka na górze. Jestem ciekawy, jak ona to potem przerzuci to spod siebie. O, jest operator taczki numer 1. O, uważaj, uważaj. No tak się podkopuje troszeczkę, prawda? Podkopuje. No i dobra. Mówię, 2 jeszcze musi wysypać stąd i pojechać na drugą stronę, to wyrównać i ubić. Taczka może tylko dotąd dojechać, ponieważ nie zrobiliśmy jeszcze tutaj odwodnienia. To też trzeba zrobić drainage, odwodnienie wzdłuż parkingu. Jedziemy na zakończenie roku. Słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą, jaka jest temperatura na Filipinach, 46 stopni. No więc zabieramy się i jedziemy. Pamiętam, bo się to? From Miami to the world, turn the speakers up. It's not just a party, it's a lifestyle. Let's make this summer eternal, baby. Sun on my skin, your name. Lost in the crowd, but the world feels small. But when the bass hits deep, I surrender it all. Glitter in the air, champagne in my hand, no need to plan with the night on the dance floor. Look what perfectly timed, you and the people. Oh my Lord, from the beach to the city lights, no fear, no end in sight. Just feel the groove in the vibe tonight. Hey, hey, another one for the book. This is the summer vibe. Yeah. Dagoy Amari Yara S. Donyo Riley Jaya D. Say hi. Inglada Vien. Rewind. 1, 2, jump up high. 3, 4, reach the sky. 5, 6, shake your hips. 7, 8, don't let it slip. 1, 2, 3, dance with me. Oh yeah. 4, 5, 6, show your tricks. Mike and Son T. Cornelio.
Awake now. Let's do a few more strings. One more time, I make photo. O, Buongiorno. Lili jest. Pomęczyli nasze dzieciaki godzinę, wyobraźcie sobie, prawie godzinę, 55 minut. I zakończenie roku zakończone, certyfikat ładny dostali i o dziwo nie pomylili się w nazwisku, przynajmniej w pisaniu i w imieniu. Wiecie, matka drugie imię Dawid przez W, a nie przez V. O, ale już zagięli. Ktoś wkładał i zagiął. Dobra, widzimy się na budowie, trzeba ich sprawdzić. Wróciliśmy już z zakończenia roku i przygotowujemy się na jutro, tak? Żeby zacząć wylewać tą część. Zostało jeszcze nam 50 minut do zakończenia budowy, więc jutro tutaj będą wylewać. Czekamy jeszcze. Pójdźmy sobie zobaczyć, co tutaj robią. Tutaj cały czas pracują nad fontanną. Jutro może pojedziemy po kamienie wreszcie. Żeby spływała równomiernie. Ta fontanna to będzie warta miliony, powiem wam. I te zjeżdżalnie. Tyle miesięcy pracy. Dobra, zobaczmy, co jeszcze zrobili przez te 1,5 godziny, jak mnie nie było. Backhoe, backfill, czyli tutaj piasek nie przyjechał. Koparka pracowała mniej niż godzinę, jeśli o to chodzi. Jak ładnie tutaj wylane. Więc teraz musimy to zasypać, bo już mamy wszystko. A potem jeszcze rury położyć do Greywater i do Szamba tam. A tu dzisiaj wylali. Więc tak to wygląda na dzisiaj. Tam będzie wejście, w razie czego, gdyby trzeba było wyczyścić. No i też jak to zaschnie, za 3 tygodnie będzie trzeba to rozebrać, wyjąć drewno z zewnątrz. Tak? Tutaj też rozbierają powoli, bo ogólnie musimy drogę zrobić tutaj, czyli to musimy też później wyczyścić. A elementy metalowe trzeba będzie już kłaść na naszej działce tam, na tej, co jest, będzie budowane. No praktycznie nic dzisiaj tego nie zrobiła ta koparka. Lipa, powiem wam. Zobaczmy, jak w pokoju pracowniczym. Agnes pojechała do sklepu. Jak tam pokój pracowniczy? Tu widzę, maluję kolejny pokój. A zobaczmy pokój ten. No, tutaj są już 2 warstwy. Jest ładnie biało. Zostało tylko pomalowanie tej futryny i wyszlifowanie tego. No tak jest ok. Jak w szpitalu prawie. Chociaż gdzie widać, że jest... Tutaj też są chyba 2 warstwy. Więc jutro będziemy czyścić i kłaść fugę na podłodze. Jestem ciekawy, czy ten odpływ działa. I pojutrze może zamontujemy od razu kran i kibelek. Tu będzie zlew, tu będzie kibelek i tutaj będzie prysznic. No powiem wam, że większość Filipińczyków chciałoby mieć taki domek, że tak powiem. Ktoś pozbierał, ale nie wszystkie. Ja tak już zbieram 3. dzień z rzędu. 3. dzień z rzędu też mówię o tym, żeby to pozbierać i włożyć do siatki. I nic. Mimo że mówię też Agnes na zebraniu. Tutaj mamy pierwszy jeden z naszych storage'ów. Tutaj. Czyli farby. Tutaj. I sprzęt też tutaj. Część. Relingi spawają, to wam pokażę
jak te relingi wyglądają na dzień dzisiejszy. Płytki zostały przeniesione, więc większość płytek jest tutaj. Jeśli chodzi o to, tu też jest część na pathway, na górze. I tu są basenowe i tam jeszcze są basenowe. Czy wystarczy? Powinno wystarczyć. Zobaczmy, co tam na górze, jak to wygląda. To powinno być więcej ludzi, to będziemy więcej jeszcze robić. Dobra, tu zrobione dotąd, tak jak widzicie, ale on ma ciężką rękę. Z tego co widzę, dziury robi. Jak tak naprawdę skończymy relingi tutaj, to będziemy mogli położyć tutaj płytki. Tutaj zakrywają, tak wygląda nasza kaskada. Tutaj też Dario kończy szlifowanie tutaj kaskady. Tu będzie kolejny słupek. Okej, no. Nic tutaj po mnie, słuchajcie. Idę sobie, żeby czegoś im nie porozwalać. No i prawdopodobnie jak nam się uda, no to Mat będzie chodził do 2 szkół na raz. Jednej w Polsce, drugiej tu na Filipinach. A w Polsce będzie chodził do szkoły online, gdzie będzie się uczył polskiego i w ogóle się czegoś uczył. A tu będzie uczył się raczej śpiewania, tańczenia i zabawy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze ma czas, żeby wszystko tutaj zorganizować. Musimy zrobić porządek z tymi rurami i z tym wszystkim. Bo to jest po prostu, nie mieści się w pale. Tu robią zbrojenia, a rozbieramy to tutaj, żeby zrobić to bliżej. Tak naprawdę to ogrodzenie to wygląda jakby, no jest prosto chyba, w miarę. W miarę jest prosto. O, moja paczka. Idę odebrać swoją paczkę. Chyba Kadong ma moją paczkę, ale oczywiście nikt mi jej nie dał do ręki. Muszę się pofatygować osobiście. Ostatnio znowu też pożyczyliśmy pieniądze na leczenie brata Jerlin. Nie wiadomo, co mu jest. W teorii na antybiotyki widziałem receptę na antybiotyki z bakterią, ale kurde, ja sobie nie wyobrażam, jak można doprowadzić do takiego stanu, gdzie przez pół roku człowiek się zwija z bólu i dopiero po pół roku dostaje antybiotyki. Śledziona powiększona o 50%, wątroba powiększona o 25%, ból niemiłosierny. Chcieli mu wycinać śledzione. Jeszcze wcześniej wyrostek. A ja mówię, że kurwa, no prawdopodobnie coś zjadł. Ale jak czegoś nie zjadł, no to bakteria. Schudł, nie wiem, no z 50%. Jak ważył 70-80, no to teraz waży 40. Jakoś tak. I lekarze przepisali mu całą garść lekarstw, antybiotyków na bakterie jakieś. Ale wiecie jak to jest, lekarze zgadują i nie wiadomo do końca, czy to na pewno jest bakteria. Bo wygląda, no strasznie. Był człowiek, jest pół człowieka. It's for me, package? Oh. Yeah, thank you. Jitter arrive with you? Jitter? Oh. Yeah. Okay. Thank you. Paczka do mnie przyjechała. Nie wiem, co do mnie powiedział po filipińsku. Teraz się Jerry zapytam. Ale chyba, jak dobrze zrozumiałem, to jutro albo później przyjedzie. Albo wieczorem. Mieli razem przyjechać. Nie rozumiem tego. No i słuchajcie, no tutaj jest parking. Tu będzie parking. Więc trzeba będzie zacząć robić layout pod budynek. I zrobić wylewkę, wyrównać to, zrobić wylewkę. To jest... No musimy to zrobić w ciągu paru miesięcy. Chcę zrobić parter, pierwszy parter tak naprawdę, fundamenty, no jakoś równo z otwarciem. Ale tutaj też kwestia parkingu i tego.
Cisza, spokój na budowie. Głośnik wyłączony. Nie wiem dlaczego. A tu mi przyszedł kontakt taki wodoodporny. Zaraz go pójdę zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. Dzień dobry, witamy w ośrodku. Dla tych niedowiarków, co nie wierzą, że się otworzy w tym roku. Na siłowni chłodniutko, pięknie. Zobaczmy, co to przyjechało, bo jestem bardzo ciekawy. Outdoor Waterproof Bags. Takie coś na parkingu będzie. O. Będziemy sobie otworzyć. A są z dwóch. To są naścienne, prawda? Uszczelki są. Słabe to słabe. Jak to działa? Tu. O, i macie taki jeden, drugi do włączenia. Hop, hop. Czemu to? Czy śruby są? Tu jest pytanie. Ta uszczelka jest taka średniawa, bym powiedział, ale jest. Jak się ściśnie, to powinno być dobrze. O. Dobra. Śruby są w zestawie. Są śruby, są przejściówki, więc wszystko jest. To na pewno takie jedno będzie, albo dwa będą na parkingu. Ale będzie działało tylko i wyłącznie w dzień. Bo w nocy to wiecie, jakbym ładował samochód w nocy, to nasze solary by nie wyrobiły. No to jeszcze dopiero jak będzie skończone plastrowanie, pomalowane, to ho, jeszcze trochę. Siłownia dzisiaj samotna beze mnie, nie potrenowałem. Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negrość ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej. Wciąż pod prąd. Duduś rezydent stoi jak sen, prawie gotowy już czuć ten dzień. Filipińska noc i polski plan, tu się spotkają serce i żal. Duduś rezydent już prawie śni, mimo tych wszystkich zakrętów dróg. Na wyspie Negros wyrósł nam dom, wybudowany z marzenia i rąk. Praca zakończona, bateria mi pada. Musimy jeszcze tylko tutaj trochę to wyszlifować. Dlatego jedna osoba zostanie, która jest z tej in. No, będzie musiała wyszlifować. Ale to jest jeszcze godzina, you know? Co? 1 hour more. Yeah. How you like it work with 10 people? Better, yes? Yeah, it's okay less, but we have less to No, słuchajcie. finish work. Kobieta mówi, że mniej znaczy więcej, jest? Less is more. It depends on Podobno the- jakość się liczy, a nie ilość. It really depends on who is leading that thing. Because everyone will move. Tak, their ale own way. you have example, you know. Not too many foreman can lead more people, like 30, you know. 10 people, we can lead, like you have to do good skill, like, you know, pretended to be foreman. It's totally enough. Yeah. If 10 people, but with 20, it's too many things, too many, you know, za dużo możliwości, za dużo, wiecie, błędów i tak dalej. Przy 10 na spokojnie. Chałupę w 10 osób, taką jak nasza, no to trzeba liczyć na 4-5 miesięcy wybudować. Nam to już zajmuje od stycznia 2025 roku, od 15 stycznia, czyli mamy 15 stycznia, luty, marzec, kwiecień, maj, czyli 16 miesięcy, całość, wszystko co tutaj widzicie, wybudowanie. A kasy? Nie wiem. Mówiłem już wcześniej, circle about, but niedokładnie ile.
Musimy to zasypać, zrobić rusztowania i zacząć plastrować ogrodzenie. Nie kończymy jeszcze tego. Basa pa na sa imong ilaw ng bato, butaw na siya. Wala, nilutaw na. You need water, Kinanglan siyang mauga-uga like So water. it needs to be ano. No Okay put na, the bato, water. Okay na na? Kaning bato po ni siya. Sarap na. Dali na. Oh, Dali ni mas. Ay totoo di mo ugani dali. kadong well, ano, Balong kadong dai. kadong lang sa taradila. Saan yung bataan? You look like tired. Because of your case. Oh, you want to go sleep. You're giving me stress. Jenny się boi, że pójdę znowu do więzienia. Znaczy jeszcze nie poszedłem, ale że zamkną mnie do końca rozprawy. Śmiechu warte. Talk more. Jak można zamknąć do końca Talk more, rozprawy, Kismar. jak nie grozi mi nawet więzienie? Ale mogę dostać zakaz mówienia po prostu. Jenny mi w kółko powtarza, zamknij swoją jadaczkę. Okej. He said that it must be rodilla when it's dry, not when wet. Yeah. It's me. That too one wet, is not yeah? good. Yes, that's why it needs to. Oh, see. Yeah. It's No. too. It's too wet. Mga alas 7? Ano siya, half hour? Kurde, mogę być masonem potem. Murarzem. Jest za mokre, tak? It's too wet. Pero kabalo ka. Ah. It's too wet. Yeah, he says to it. Needs to be. To za 2 godziny tutaj wracam i ten. After 2 hours we go here and I try make. A co oni why he fight? Because want overtime? Yeah. Słuchajcie, ten. Pracownicy są źli, bo wszyscy chcieli ponad czas pracować. Ale to tak nie działa, słuchajcie. Jak teraz będziemy pracować ponad czas, no to krócej będą pracować. Jak mamy coś do zrobienia, tak jak wczoraj było, do wylania, no to tak. A jak nie mamy, no to musimy się zmieścić do tej 17. Dobra, z tego miejsca, jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny, dzwoneczek, subskrypcję, nie pomincie, podbijcie, żebyśmy więcej nas osób oglądało. Dzięki bardzo za oglądanie, pozdrowienia z Filipin, trzymajcie się, do jutra. Turkish residence, shining like a dream. Almost at the finish. Do you see the gleam?